Cześć, z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj remonty. Nie, dzisiaj będziemy robić żołędzie, 2 żołędzie. O ja, to jelonek? Jelonek? Dobrze mówię? Tak, to jelonek, który dzisiaj będzie robił jako nasz kolejny znak zodiaku, czyli waga. Zobaczcie, ma porówno 2 żołędzie. Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełeczko 3,5 mm i uwaga, bo teraz będzie dużo włóczek. Główny kolor to kolor brązowy i z tego będziemy robić główną część ciałka naszego jelonka, naszej wagi, nie wiem jak to ująć. Do tego beż, on się też przyda na głowie. Kolor czarny pojawi się na łapkach i teraz tak, rogi będziemy robić pomarańczowe. No i żołędź, no to żołędź będzie brązowo, taki zielony. Wszystkie te włóczki to Opus Natura, zobaczcie, Opus Natura Extra Cotton od Centrum Włóczek. I link oczywiście w opisie tego filmiku. Do tego mamy nożyczki. Ostre nożyczki, które wszystko obetną, co trzeba i nie pohaczą nam włóczki. A co do haczenia, to coś bezpiecznego, czyli igła. Ta igła nie pohaczy nam palców. A jak będziemy zszywać, to wbije się tam, gdzie trzeba, czyli pomiędzy półsłupeczki. Wszystko nam ładnie złączy. Co jeszcze? Oczywiście kulka silikonowa, czyli serce i wnętrzności naszego jelonka. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to dziwnie. Kulka silikonowa, czyli najlepsze, co można znaleźć w maskotce. Nie robimy do środka żadnej poszarpanej gąbki, bo to ani nie fajne, ani nie trzyma się dobrze, mało elastyczne, a taka kulka silikonowa świetnie się sprawdza. No i dodatkowo jest antyalergiczna, czyli nie uczula, a po kąpieli wraca szybko do swojego pierwotnego kształtu. Co jeszcze dzisiaj jest ważne? Oczywiście oczy. Ja mam tutaj bezpieczne oczy. To jest 8 mm, więc nie są za duże, ale oczywiście pokażę, jak je zamontować. I mam nadzieję, że niczym zapomniałam. Nie. Tutaj mamy jeszcze kordonek i naprawdę dzisiaj będzie potrzebny kawałek kordonka, tak dosłownie, nie tylko jako znacznik, bo ja go często stosuję jako znacznik, ale także będzie potrzebny w jednym miejscu. Ja oczywiście powiem, jeżeli oczywiście chcecie zwykły znacznik zamiast kordonka, to jak najbardziej, ale ten kordonek dzisiaj tak czy siak się po prostu nam przyda. Chyba mam wszystko. To co? Zaczynamy. Ok, do ręki bierzemy nasz beżyk, bo zaczynamy od głowy. Początek naszej głowy jest jasny, później w trakcie zmienimy kolor. Oczywiście ja zawsze wszystko pokazuję, więc tutaj nie ma się o co martwić. Zaczynamy od Magic Ringa, hop i wkładamy szydełko. Oczywiście cały filmik o Magic Ringu tu oraz w opisie. Tutaj raczej na szybko go robię, a tam jest cały filmik poświęcony właśnie Magic Ringowi. Ok, hop i robimy Magic Ring z 6 półsłupków. Ok, mamy 6. Ściągam, zakładam oczywiście znacznik, zawsze znacznik powinien być jak najbardziej kontrastującym kolorze w porównaniu do tej włóczki, z której robimy. Ok, no to teraz rząd drugi. Rząd drugi to jest rząd powtarzania, czyli w każdym z tych oczek będziemy robić po 2 półsłupki, czyli dzięki temu z 6 zrobi nam się 12, czyli dodamy 6 oczek. I w jaki sposób to robimy? Wbijamy się. Po co znacznik? Znacznik, bo robimy ślimakiem, tak tylko mówię. Czyli nie będziemy zamykać rzędów, a będziemy jak taka skorupka ślimaka lecieć dookoła. Ok, robimy w pierwszym oczku. No, pierwsze oczko, nie zawiedź mnie, Robimy 2, czyli hop, wyciągam, robię pierwszy półsłupek
I w tym samym oczku robię drugi, właśnie to jest dodawanie. Hop, i mam 2. I teraz w każdym z tych oczek robię właśnie po 2 półsłupki. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, teraz zarzucam znacznik do tyłu. Hop. I teraz kolejne 2 rzędy to rzędy powtarzania. Co to znaczy? To znaczy, że w kolejnych 2 rzędach, czyli w 3. i 4. rzędzie, po prostu powtarzamy tą ilość, która tutaj jest, czyli 12, bez znacznika, czyli hop. Teraz w 13. rzędzie robimy 12 półsłupków i w rzędzie 4. też robimy 12 półsłupków. Więc spotykamy się na końcu rzędu 4. i jeszcze raz mówię, robimy po 12 półsłupków w rzędzie 3. i w rzędzie 4. i tam się też spotykamy. Zobaczycie, że od razu nam się zmieni kształt z tego płaskiego na taki lekko zaokrąglony. O, już się zaczyna coś tu robić. Więc spotykamy się na końcu rzędu 4. po 12 półsłupeczków. Ok, mamy to. I zobaczcie, zmienił się kształt. Tak jak mówiłam, jest taka jakby, nie wiem, miseczka mała może być. Ok, w kolejnych rzędach dodajemy. W jaki sposób? W taki sposób, że robimy w pierwszym, trzeba uważać na znacznik. Znacznik zawsze musi być z prawej strony. Pamiętamy. Hop. W pierwszym robimy półsłupek, a dopiero w drugim robimy dodawanie. Czyli znowu 1 i 2. I tak powtarzamy do końca rzędu. Czyli w pierwszym oczku jest 1 półsłupek, a w drugim oczku są 2 półsłupki i powtarzamy 1, 2, 1, 2, 1, 2 i spotykamy się na końcu tego rzędu. Hop. Aktualnie powinno być 18 półsłupków w rzędzie. Kolejny rząd to znowu rząd dodawania, ale tym razem robimy 2 półsłupki. Hop, 1 i 2. I dopiero teraz w tym 3. jest dodawanie, czyli tak, 2 półsłupki w jednym oczku. Hop. I mamy 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dookoła. Spotykamy się na końcu tego rzędu, pamiętamy o dodawaniu i tam powinno być na końcu 24 oczka. Pamiętamy 1, 1, 2. Hopka. Rząd 7 to rząd powtarzania. W tym rzędzie po prostu powtarzamy te oczka, które były wcześniej, czyli 24 oczka, 24 półsłupki robimy w tym rzędzie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to rząd 7 i powinno być w nim 24 oczka. Tak, specjalnie to powtarzam, żebyście zapamiętali. No dobra, spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, teraz przed nami 8. rząd, czyli to jest ostatni rząd dodawania. Już więcej nie będziemy dodawać na tej głowie, więc teraz to robimy. I teraz robimy 3 półsłupki. Hop, 1, hop, 2 i hop, 3. I dopiero w 4. oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I zobaczcie. Hop, jest 1, 1, 1, 2, czyli 1, 2, 3 zwykłe półsłupki, a w 4. oczku dodawanie. I to powtarzamy oczywiście do końca rzędu, czyli 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3 mi weszło, bo 3 półsłupki. Ok, spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, jak już mamy zrobiony ten 8. rząd, to teraz zaczniemy rząd oczywiście 9, ale teraz zmieniamy kolor, czyli kończymy z tym jasnym i zaczynamy robić brązowym. W tym momencie można też sobie dołączyć jasny znacznik, żeby było po prostu widać, co robimy dalej. Ok, w jaki sposób zmieniamy kolor? Spruwamy ostatni półsłupek, można go do połowy, można cały i hop. Ja tu sobie za chwilę zarzucę też jasny znacznik. Trochę tego mam. Zobaczcie. Hop,
zarzucę sobie, żebym widziała, że tu zaczynam. I Okej. Zanim zarzucę, to muszę zacząć robić. Bo tu były 2 w ostatnim, prawda? Bo to było dodawanie. 1 mamy spruty, ale zaczynamy go dorabiać. Czyli hop, zaciągam, ale teraz w tym momencie nakładam ciemny kolor. Czyli zmieniam. Zobaczcie. Hop, nakładam bez żadnych dodatkowych oczek. Hop, mam. Teraz oczywiście zarzucam swoje znaczniki. Jasny, bo zaraz nam się tutaj zmieni kolor na ciemny. Hop, zobaczcie, znacznik zawsze nad linią, nad nitką roboczą, nigdy pod, ponieważ inaczej nam zniknie. I normalnie zaczynamy nowy rząd, czyli już normalnie się wbijam tym kolorem, tamten już mnie nie interesuje i zaczynam. Hop. I po prostu przerabiam. I teraz w kolejnych rzędach od 9 do końca 12, czyli 9, 10, 11, 12, to są 4 rzędy, robimy po 30 półsłupków, czyli tutaj nie dodajemy, nie odejmujemy, po prostu powtarzamy tą samą ilość, która już tutaj była, tyle że zmieniliśmy kolor. Zobaczcie, spokojnie to miejsce będzie w miejscu przyszycia głowy praktycznie do ciałka, więc ono nie będzie nam się w żaden sposób tutaj rzucało, więc nie musimy myśleć nad idealną zmianą koloru, ponieważ to po prostu później nam zniknie. Więc przerabiamy, to jest rząd 9, spotykamy się na końcu rzędu 12, pamiętamy, robimy po 30 półsłupków. Ok. Coś mi się tu ciągnie. Mamy zrobione 4 rzędy powtarzania i to jest idealny moment na zamontowanie oczu. Ja już pierwsze sobie tutaj tylko włożyłam, ono nie jest jeszcze zabezpieczone i teraz pokażę Wam, gdzie je zamontować. Patrzymy sobie od dołu i pamiętamy, że Magic Ring jest liczony jako pierwszy rząd i teraz liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 i 7, czyli pomiędzy 6 a 7 rzędem wkładamy oko. I drugie też ma znaczenie. Liczymy sobie jakby, zobaczcie, ono jest włożone w jedną przestrzeń. Hop. I teraz liczymy 9 takich przestrzeni do następnego oka, czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ja wiem, że za tą przestrzenią wkładam drugie oko, czyli pomiędzy oczami jest równo 9 przestrzeni, czyli między 6 a 7 rzędem i odległość to jest 9 właśnie tych przestrzeni. Czy półsłupków też? To zależy, bo ciężko policzyć, bo półsłupki są albo nad, albo pod, dlatego najłatwiej liczyć właśnie te takie dziurki, przestrzenie, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w 10 wkładamy oko. Ok, włożone, ale nie zabezpieczone. Teraz przekładamy na lewą stronę i one wystają nam tutaj bardzo ładnie, czekają na swoje zatyczki. Zobaczcie, jak popatrzymy na nie z bliska, to mają takie ząbki i właśnie o te ząbki będzie nam się trzymało. Zobaczcie, tylko w jedną stronę, czyli jak już zaciśniemy, to nie ma bata, żeby to zeszło. Więc hop, biorę i tak. Tu nie pstryknęło, bo jest dość miękkie, ale jest zabezpieczone. I drugie robimy dokładnie to samo, czyli hop i przeszło. Zobaczcie, przeszedł jeden ząbek i no nie ma opcji, żeby to zeszło. Jakby już jest zablokowane i nasze oczy są już tutaj na swoim miejscu. To przechodzimy do kolejnych rzędów. Kolejne rzędy to rzędy odejmowania. Ja tu sobie już biorę szydełko, hop i zaczynamy jakby zamykać powoli tą naszą głowę. Zarzucamy oczywiście znacznik. O, dobra. I zaczynamy odejmować. Odejmujemy co 4 oczko, czyli w pierwszych 3 robimy po jednym półsłupku. Hop. Raz, raz, raz. Mamy 3. I teraz 4 oczko, patrzcie, nie wkładam w taki sposób, tylko wkładam za przednią nitkę i nie wyjmując przekładam do następnego też za przednią nitkę. Robię narzut, przeciągam tylko to, co wbiłam
i narzut i przez 2, czyli jakby normalny półsłupek, tyle że po prostu połączenie dwóch oczek jednocześnie. Zobaczcie, hop, tu są 2 połączone jednym półsłupkiem, więc robimy raz, 2, 3 i odejmowanie i znowu raz, 2, 3 i odejmowanie. I na końcu powinno tam być 24 oczka, bo znowu 6 odejmujemy. Więc spotykamy się na końcu rzędu i tam będziemy dalej zamykać tą naszą głowę. Ok, rząd 14 to też rząd odejmowania. I teraz robimy 2 półsłupki, czyli hop, w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek, a trzecie z czwartym łączymy odejmując i znowu powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1 i odejmowanie i widzimy się na końcu tego rzędu, a tam powinno być 18 półsłupków. Hop, odjęte. Kolejny rząd to odejmowanie co drugie oczko, czyli tylko robimy 1 półsłupek, hop, no znaczniki, o. A już drugi z trzecim łączymy, czyli hop, tak jak wcześniej, łączymy w 1 i odejmujemy i znowu powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1 i odejmowanie. Ok, rząd za nami i zobaczcie, ja już tutaj włożyłam wypełnienie. Dlaczego? Bo to jest ostatni dzwonek, żeby włożyć wypełnienie. Za chwilę będzie po prostu za mała przerwa, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to włóżcie do środka teraz wypełnienie, kulkę silikonową i zaczynamy odejmowanie. To jest rząd, gdzie będziemy już odejmować każde 2 po kolei oczka, czyli już nie robimy zwykłych półsłupków, a każde 2 kolejne musimy połączyć, czyli pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, 5 z 6, 7 z 8, 9 z 10 oraz 11 z 12. Zobaczcie, hop, i teraz znowu biorę hop, kolejne 2 i znowu je łączę i oczywiście spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Hop, połączone i zostaje nam taka super malutka przerwa. Teraz bierzemy, odcinamy kawałek dalej włóczkę. Tutaj wyciągamy tą pętelkę szydełkiem i nawlekamy igłę. I teraz igiełką zamkniemy tutaj tą część naszej głowy. Hop, zobaczcie, tu. I teraz pod każde to oczko, które tu zostało, przekładamy, mam nadzieję, że to dobrze widać, przekładamy włóczkę, hop, od wewnątrz do zewnątrz. I 6. Hopka, biorę i tu sobie przytrzymuję kciukiem i ściągam i znika. Znika ta nasza przestrzeń, która tu została. Tu możemy sobie schować nitkę, wbijając, przebijając się na przykład tutaj pod spód. Spód to jest tu, gdzie mamy to nasze przejście kolorów, dlatego oczy robiliśmy tutaj u góry. Hop. I tyle. I może to tak zostać, można to odciąć. Znaczniki bierzemy, wyciągamy jednym ruchem i nasza głowa jest już w części zrobiona. Teraz zajmiemy się uszami oraz rogami, czyli jakby od razu zrobimy całą głowę, zanim przejdziemy do kolejnych części tego naszego jelonka. Ok, uszy zrobimy z 2 kolorów, czyli ja tu pokażę część, ona będzie później powtórzona w tym drugim kolorze i na końcu zostaną one połączone. Żeby było łatwiej, pokażę z jasnej, czyli wezmę sobie do niej ciemny znacznik z kordonka, hop, tą na razie odłożę i robimy tutaj magic ring z 6 półsłupków, ale nie igłą, szydełkiem. Czyli to jest to samo, co robiliśmy na początku głowy. No, ostrości. O.
Hopka. Biorę, ściągam i mam. I teraz zostawiam i taki sam mały magic ring robimy z ciemnego, więc tak naprawdę ten znacznik nie jest nam tutaj teraz potrzebny. Wziąłam go odruchowo, więc powtarzamy takiego samego magic ringa z ciemnej części i zaraz to połączymy. Ok, zobaczcie, jasny i ciemny, w miarę to widać. I teraz od tego jasnego tak naprawdę można już odciąć tą włóczkę, bo ona nie będzie tutaj nam więcej potrzebna. Tu na końcu można jeszcze zrobić, tu na końcu tego jasnego można zrobić oczko ścisłe, łącząc z pierwszym oczkiem, zobaczcie. Hop, wbijam się, narzucam, przeciągam i ściskam. I teraz odcinam, wyciągam i ta część czeka teraz tutaj na połączenie. Biorę i teraz tak układam je jeden na drugim, tak żeby obydwie części były skierowane w moją stronę, prawą stroną, tak. Hop, nakładam i teraz tak, ten brzeg, to zakończenie nie musi być w tym samym miejscu, może być zupełnie z drugiej strony. Dzięki temu nie będzie tutaj problemów z połączeniem. I co zaczynamy? Zaczynamy robić dodawanie jednocześnie łącząc te dwie części. Ja wiem, że to jest jakaś magia, ale przed chwilą robiliśmy dokładnie takie samo dodawanie, więc nie powinno być z tym problemu. Nie potrzebujemy tego znacznika, tak naprawdę tutaj robimy tylko jeden rząd i skończymy to ucho, więc już nie będzie nam więcej potrzebne. Zobaczcie, wbijam się pod te dwa oczka, hop, i z tyłu wbijam się pod jedno oczko, mówię dwa, bo tutaj będzie drugie z tyłu, patrzymy, które było pierwszy, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i pod pierwsze z ciemnej części, hop, i łączymy je normalnie półsłupkiem, hop, raz, a że będziemy dodawać, no to drugi wbijamy dokładnie w to samo, znowu w te same dwa oczka, czyli jedno jasne, jedno ciemne i robię dodawanie jednocześnie łącząc te dwie części i powtarzamy to 6 razy, bo tyle jest tutaj tych oczek, więc znowu przebijam się przez jasne, tutaj patrzę, gdzie jest ciemne kolejne oczko, hop, w całe, to jest bardzo ważne i znowu robię dodawanie, czyli znowu te dwa półsłupki w tych samych oczkach, hop, raz, wbijam się, hop, 2 i jeszcze 4 razy, więc tutaj raz, 2, 3, 4 są wszystkie te oczka, jak sobie popatrzymy na jasnym, są normalnie raz, 2, 3, 4 i tak samo na ciemnym, więc łączymy i spotykamy się już tutaj, jak to zostanie połączone. Ja tutaj po prostu przyspieszę, więc będzie wszystko widać. Hop, dodane i połączone jednocześnie. I co robimy na samym końcu? Te jasne można sobie tutaj już odrzucić i one zaraz zostaną obcięte, a tutaj łączymy, czyli hop, ja się wbijam tutaj znowu w pierwsze oczko, łączę to oczkiem ścisłym, przeciągam i robię to jeszcze raz, czyli teraz się wbijam nawet tutaj w to oczko od tyłu, hop, i tutaj w to pierwsze, jeszcze raz, narzucam, przeciągam przez wszystko. O, powinno się dać. Przeszło, tylko zeszło mi szydełko, zobaczcie. Mam dwa oczka. No, szydełko, o. I łączę to półsłupkiem, ściągam tutaj oczko, to powinno też być ściągnięte, jak widać zostało luźne, teraz to poprawię. I mamy. I ono będzie takie złożone, to ucho. I zobaczcie, w środku jest jasne, a na zewnątrz jest ciemne. I o to nam właśnie chodziło, żeby ten środek ucha był jasny,
a żeby nie trzeba było tutaj w jakiś inny sposób. Ok, mamy ucho, oczywiście uszy razy 2 i przechodzimy do poroża. Oczywiście obcinamy jeszcze włóczkę, taką ilość myślę, że spokojnie starczy na przyszycie do głowy. Więc hop i przechodzimy do poroża, czyli bierzemy pomarańczową włóczkę. Ok, pomarańcz już w ręku, ciemny znacznik, czyli najbardziej kontrastujący i zaczynamy, nie zgadniecie, od Magic Ringa z 6. To już naprawdę jest taki standard, ja bardzo, bardzo lubię zaczynać wiele rzeczy od tego Magic Ringa właśnie z 6. Te 6 to jest naprawdę taki fajny kształt, że dużo rzeczy można nim rozpocząć. Ok, zaczynamy i robimy 6 półsłupków. Okejo, biorę, ściągam. I teraz uwaga. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, tyle, że trzeba zrobić 2 części. I teraz tak, Magic Ring liczymy zawsze jako pierwszy rząd. I teraz do rzędu 5 robimy mniejszą część poroża, a do rzędu 10 większą część poroża. Czyli powtarzamy po 6 półsłupków w każdym rzędzie. I robimy 2 części. Jedna z 5 rzędów, druga z 10 rzędów i spotykamy się, jak już będą obydwie części, żebyśmy mogli to połączyć i zrobić z tego prawdziwe poroże. Więc hop, przerabiamy po 6 półsłupków, jedna część 5 rzędów, druga część 10 rzędów i spotykamy się tutaj na połączeniu. O, zobaczcie, już mam 2 rzędy, czyli jeszcze 3 i będę miała pierwszą, tą mniejszą część. No dobra, więc powtarzamy i spotykamy się. I spotykamy się, jak już będą te wszystkie części. Oczywiście poroże to razy 2, czyli ja tutaj mówię o 2 częściach i każdą z tych części też trzeba zrobić 2 razy, żeby po prostu takie rogi powstały nam na głowie jelonka 2 razy. Ok, mam dużą część i mam także małą część. I teraz połączymy te 2 części. Hop, tutaj zostawimy sobie do przyszycia, czyli najlepsza opcja, najlepszy sposób na to, żeby zostawić sobie odpowiednią ilość włóczki, to bierzemy i obwijamy 2 razy w tym miejscu końcowym, czyli to miejsce, gdzie które będzie się łączyło z głową. Raz, drugi raz i dopiero teraz kawałek dalej odcinamy włóczkę i ja wiem, że nie zostanie mi jej nie wiadomo ile, jakieś dodatkowe metry, a z drugiej strony wiem, że ta ilość, która tutaj jest, idealnie starczy mi na przyszycie do głowy. Ja wiem, wydaje się niewiele, ale tu jest tylko parę oczek. Naprawdę damy radę. Ok, to samo zrobiłam oczywiście z tej strony, bo ta część zostanie przymocowana do tej, tak żeby powstał tutaj taki różek, poroże, nie wiem jak to nazwać. Ok, gdzie łączymy? Odliczamy sobie, nie chodzi o to, żeby one były tutaj równiutko, tylko odliczamy sobie tutaj o 1 rząd mniej, czyli 3 rzędy. Układamy tak, żeby końcówka była u góry, bo dzięki temu tutaj, jak popatrzymy, to tu jest ten skok. I chodzi o to, żeby ta dłuższa część była u góry, żeby to było w taki sposób połączone. Nie będzie się idealnie tak układało, ale będziemy temu bliżsi. Bierzemy oczywiście igłę i połączymy te 2 części. Hop, nawlekam. I teraz tak. Mamy na pół składamy i 3 zostaną jakby przyszyte na jednym rzędzie, a 3 na drugim. Zobaczcie, nie tak, o 1 niżej, hop, żeby się tutaj nic nie poprzesuwało, bo jakby to łączenie poroża jest takim chyba najważniejszym momentem, bo inne rzeczy to jak połączymy troszkę inaczej, nie będzie problemu, ale przy porożu ono po prostu zmieni nam kształt. Ok, mamy i teraz tą część łączymy z tą, czyli hop, pod spodem się tu wbijam, pod jakby nitki półsłupkowe, hop i tutaj pod oczko.
Nie mogę. O, mam. Hop. I to samo. I znowu. Tutaj znowu łączę w oczko. Pod półsłupkiem. I tutaj znowu wbijam się w oczko. I trzeci raz to samo. Znowu pod półsłupkiem. I znowu tutaj w oczko. Hop, mamy. I teraz odginam sobie i kolejne 3 będą połączone o rząd wyżej. Czyli tu sobie wbijam igłę, tu przebijam i powtarzam znowu to samo, czyli znowu pod oczkiem i pod półsłupkiem. Pod oczkiem i pod półsłupkiem. I ostatnie jeszcze tutaj powinno być jedno wolne oczko. Gdzieś mi się tu ukryło. Hopka. I teraz wbijam już sobie tutaj tą nitkę z igłą i mogę wyjść tą stroną. Hopka. O. I mamy to. I w taki sam sposób, zobaczcie, widzicie, dzięki temu one nie są tak równe, tylko lekko tutaj jest skosik. I w taki sposób robimy dokładnie, w taki sam sposób robimy drugi róg, żeby po prostu nasz jelonek miał podwójną ilość. Hop, zobaczcie. W taki sposób to będzie połączone później. Tu jeszcze na dole będzie ucho. O, tu wszystko sobie już można, zobaczcie, tu będzie poroże, tu będzie na dole ucho. O, i już od razu on wygląda, już od razu widać, co tu będzie. Co z wypełnieniem? No tutaj jest bardzo mało miejsca na wypełnienie, więc tak naprawdę tego wypełnienia tutaj nie można dać. Chyba że komuś się bardzo chce, to nie ma problemu. Niech tutaj sobie trochę wepchnie tego wypełnienia. Co teraz jeszcze robimy? Zanim przejdziemy do ciałka, to chyba zrobimy jeszcze te żołędzie. Żołędzie nie są trudne, a są ważną częścią, aby z tego jelonka jednak powstała nam waga, więc teraz bierzemy do ręki zielony oraz ten jasny brązowy. Ok, zaczynamy od zielonej części naszego żołędzia. No i tak jak już pewnie się przyzwyczailiście, standardowo robimy magic ring z 6 półsłupków. Hopka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Biorę, ściągam, nakładam znacznik. No, chyba za długi, po prostu wziąłam ten znacznik. Ok. I w kolejnym rzędzie robimy dodawanie. Dodawanie w każdym, czyli tak, żeby z tych 6 zrobiło nam się 12, czyli wbijam i w każdym robię po 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, teraz zarzucamy znacznik i w kolejnych rzędach, czyli w 3., 4., 5., 6., 7, w 5 kolejnych rzędach robimy powtarzanie, czyli powtarzamy po te 12 półsłupków, które tutaj mamy i spotykamy się już na końcu, jak skończymy tą część. Zobaczycie, że kształt się diametralnie zmieni i wtedy przejdziemy do tej drugiej części, czyli hop, spotykamy się na końcu rzędu 7, powtarzamy po 12 półsłupków. Ok, na końcu robimy oczko ścisłe, hop, hop, ściągamy i odcinamy. I tak naprawdę ta zielona już nie będzie nam tutaj potrzebna, bo nie nią będziemy tutaj łączyć, więc wyciągam i mogę ją sobie, o, tutaj jakaś nitka została, wyciągam i mogę ją sobie tutaj już schować do środka, mogę nawet już ten znacznik wyjąć. Bierzemy teraz do kompletu nasz jasny brązowy kolor i zrobimy kapelusz do tego naszego żołędzia. Nie wiem, czy tutaj jest ten kolor dobry, a będzie widać wszystko. Ok, tak samo jak tam robimy tutaj magic ring z
6 półsłupków. Hop, mamy 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja to bym się pokusiła nawet, że powiedzieć, że to jest taki złoty kolor trochę tej włóczki. Gdyby się jeszcze ciut błyszczała, to by była naprawdę taka złota. I tutaj robimy dokładnie to samo, czyli zarzucamy znacznik, tak, ale robimy dodawanie takie samo jak w tamtej części, czyli znowu w każdym oczku robimy po 2 półsłupki. Coś za ciasno tu chyba zrobiłam, nie mogę się wbić. O, więc w każdym oczku robimy po 2 półsłupki i spotykamy się znowu na końcu tego rzędu, czyli z 6 zrobi nam się 12. Ok, teraz w kolejnych 2 rzędach robimy powtarzanie, czyli przerabiamy po 12 półsłupków w rzędzie 3 oraz w rzędzie 4. Dzięki temu uzyskamy odpowiedni kształt. Tutaj mamy jeszcze nitkę z Magic Ringa. Możemy sobie ją środeczkiem tutaj przełożyć na zewnętrzną stronę i tak naprawdę możemy sobie zrobić na niej oczka łańcuszka i dzięki temu powstanie nam taki jakby mały ogonek, coś takiego. Więc jeżeli chcecie tak zrobić, to można bez problemu na tym sobie zrobić z 2-3 oczka łańcuszka, więc to wtedy tak hop. Można tak, ale to jest ciężkie do pokazania, ale tak, da się tutaj zrobić. Można to po prostu zrobić troszkę inaczej. Zobaczcie, hop, przejdę sobie tędy, przejdę tak i tu powinnam móc wyciągnąć. O, zobaczcie, dałam radę. Hop. I hop. I nawet może jeszcze trzecie. No chyba nie da rady to trzecie. To już takie, jakbym miała mniejsze szydełko, to pewnie dałoby radę. A może? To jest tylko ogonek, tu nie jest ważne, ile tego będzie. No, powiedzmy. Widzicie? I tu jakby w tym miejscu mamy ogonek, możemy ścisnąć sobie i wiemy, że on tutaj sobie zostanie. On nie musi być, może być, ja tylko tak podałam tutaj przykład. Więc tutaj, wracając do naszej głównej części, powtarzamy w rzędzie 3 oraz w rzędzie 4 i tam się też spotykamy, wtedy połączymy obydwie te części. Ok, mamy tą część kapelusza i teraz tutaj można sobie włożyć jeszcze troszkę wypełnienia, bo później już będzie z tym problem, tak to powiem może. Będzie niewygodnie, aczkolwiek w pewnym momencie i tak będzie trzeba dołożyć trochę tego wypełnienia, żeby pod tym naszym kapeluszem też się trochę znalazło. I teraz w jaki sposób to łączymy? Przykładamy je do siebie, a ten znacznik tak naprawdę może już stąd zniknąć. Już zrobił to, co chciał, to, co miał zrobić. I teraz łączymy. Hop, dołączyłam je do siebie, zobaczcie. I będziemy je łączyć, dodając jednocześnie, więc tak. Wbijam się w pierwsze oczko tutaj, normalnie, które bym przerabiała, a tutaj wbijam się też w jakieś pierwsze, ale tylko jedną nitkę, tą, która bardziej wystaje. I łączę to półsłupkiem. Hop. W drugim oczku też łączę, ale tutaj już muszę jednocześnie zrobić dodawanie, więc hop, robię pierwszy półsłupek, tak samo tu łącząc tylko za jedną nitkę, tą bardziej zewnętrzną. Hop. Hop. I drugi półsłupek w tym samym oczku. I powtarzam to do końca rzędu. Raz na przemian jest jeden półsłupek łączący, a raz są 2, czyli dodawanie. Jednocześnie łączymy i dodajemy. Dzięki temu uzyskamy odpowiedni kształt po prostu tutaj zakończenia tego kapelusza w miejscu łączenia go z główną częścią. Zobaczcie. O, tutaj jeszcze tego nie... O, tutaj już jest połączone i tu już widać, że fajnie to się układa i ten kapelutek żołędziowy będzie się ładnie tutaj układał. W pewnym momencie dołóżmy sobie tutaj wypełnienie w środku, a tak to lecimy dookoła. Widać do którego miejsca? Do miejsca po prostu pierwszego łączenia,
czyli dookoła powtarzamy. Raz jest jeden półsłupek, a raz są dwa półsłupki, więc jednocześnie łączymy oraz dodajemy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, połączony i jest żołędź. Piękny, prawda? Na końcu robimy oczko ścisłe, łącząc po prostu z pierwszym oczkiem. Hop, hop, zaciskamy, obcinamy i teraz dopiero chowamy tą nitkę. W jaki sposób? Tak naprawdę musimy spróć to ostatnie oczko ścisłe i zrobimy z niego takie udawane oczko. Hop. Dzięki temu po prostu zostawiliśmy odpowiednią ilość. O, tutaj za daleko mi poszło coś. A teraz zamiast szydełka, tu tylko wrócę, bo wyszło mi, wyciągamy oczywiście to. I teraz zamiast szydełka bierzemy igłę i nawlekamy tutaj ten nasz złoto-brązowy kolor. No tak, żeby się nie rozdwoiła najlepiej. Hop. I zobaczcie, zrobimy udawane oczko, czyli wbijamy się pod kolejne, to które byśmy normalnie łączyli. Hop. Mamy. I teraz wracamy nitką w to ostatnie nasze oczko, czyli tutaj się wbiliśmy, to było pierwsze, a to jest nasze ostatnie i wbijamy się, nie tutaj, pod spodem na razie można. I zobaczcie. Hop, jak sobie ładnie ułożymy, to oczko wygląda zupełnie jak te inne oczka, nie wyróżnia się. Tutaj sobie możemy wziąć pod spód, bić się na przykład tutaj pod półsłupek. Hop, nie za mocno, bo jak ściśniemy, to już wszystko będzie widać i wbijamy się w środek. Możemy sobie wyjść tutaj górą albo bokiem. Bierzemy, napinamy, żeby nam się wszystko tutaj schowało i tak naprawdę odcinamy już tą nitkę. Bo tutaj przy tym żołędziu nic nie będziemy przyszywać, zszywać. On będzie sobie tak fajnie wisiał, ale najpierw przejdźmy do głównej części, czyli teraz idziemy do ciałka, więc bierzemy ciemny brąz do ręki. Ok. Hop, oczywiście jasny znacznik do tego i zaczynamy od Magic Ringa z 6, czyli naprawdę standardowo. Zobaczcie, jak bardzo uniwersalne jest zaczynanie Magic Ringiem z 6. Ile różnych dzisiaj już form tutaj stworzyliśmy, zaczynając dokładnie tak samo tak naprawdę, więc bardzo uniwersalny Magic Ring z 6. Bardzo. Ok, jeszcze 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli wszystkie są. Biorę, ściągam znacznik. Nie, ściągam, a znacznik zakładam. Ściągam, a tak. Ok, hop, hop. I kolejny rząd to rząd dodawania. Tutaj na początku będziemy dodawać, aby jakby stworzyć taki najszerszy moment naszego ciałka, raczej ciałka naszego jelonka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Sprawdzam sobie, gdzie jest pierwsze. I tutaj standardowo jakże też dodawanie w każdym, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy po 2, dzięki temu na końcu będzie 12 półsłupków w rzędzie. Widać dobrze? O, pięknie się rozjaśniło. Kolejny rząd to też rząd dodawania, ale tutaj robimy na przemian, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, a dopiero w drugim oczku robimy dodawanie i tak na przemian, czyli w pierwszym oczku półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie i tak robimy na przemian, spotkamy się na końcu tego rzędu i tam powinno być wtedy 18 półsłupków, 18 oczek licząc. Hop, mamy to? Wszystko widać? Ok, to teraz rząd czwarty. W rzędzie czwartym dodajemy nie na przemian, a dodajemy dopiero w trzecim oczku, czyli pierwsze oczko to jest półsłupek, drugie oczko to jest półsłupek i dopiero w trzecim robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku.
I oczywiście tę sekwencję powtarzamy do końca rzędu, czyli półsłupek dodawania, albo jak to woli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i spotykamy się na końcu rzędu. Wtedy w naszym rzędzie powinny być 24 oczka. 4 rzędy za nami i teraz już ostatni rząd dodawania, czyli rząd 5 i tu dodajemy nie co trzecie, a co czwarte oczko, czyli robimy 3 zwykłe półsłupki. Hop, raz, 2 i 3. I dopiero w czwartym oczku robimy nasze dodawanie, czyli właśnie 2 półsłupki w jednym oczku. Ja to będę powtarzała jak mantrę, żeby każdy zawsze wiedział, że to dodawanie tutaj to 2 półsłupki w jednym oczku właśnie. Więc powtarzamy to, czyli 3 półsłupki, dodawanie, 3 półsłupki, dodawanie, 3 półsłupki. Zobaczcie, nawet już widać, gdzie jest to dodawanie, ale spokojnie ono później zniknie w gąszczu powtarzanych rzędów, więc na pewno nie zostanie nam taka tutaj sześciokątny kształt. Więc robimy i spotykamy się na końcu tego rzędu, a tam powinno być wtedy 30 oczek. Najszerszy moment ciałka osiągnięty. Teraz przez kolejne 5 rzędów będziemy powtarzać, czyli powtarzamy te 30 oczek, które tutaj są, nie dodajemy, nie odejmujemy, tylko każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu 10, bo ten, który tutaj zaczęliśmy teraz, to rząd 6, czyli 6, 7, 8, 9, 10, 5 rzędów, spotykamy się na końcu rzędu 10. Pamiętamy, po jednym półsłupku w każdym oczku, a łącznie jest ich 30 w każdym rzędzie. Ok. Powtórzone. Mamy miseczkę, etap miseczki tak zwany, jak ja to zawsze się śmieję. I teraz zaczynamy po troszku kształtować, bo przecież to nie jest całe ciałko tego naszego jelonka. I w rzędzie 11 odejmujemy, czyli najpierw robimy 3 półsłupki, pamiętając, że znacznik zawsze musi być z prawej strony, tu już chciał przeskoczyć mi z lewej. Hop. Raz, 2 i 3. O. A czwarte oczko, zobaczcie, nie wbijam się tak, tylko wbijam się pod przednią nitkę, nie wyjmuję, kolejna nitka drugiego oczka i łączę to jak półsłupek i mam odjęte, czyli raz, 2, 3, a czwarte i 5 oczko łączymy w odejmowanie i powtarzamy to oczywiście do końca rzędu, tak żeby łącznie odjąć 6 oczek i robimy. Mamy to. Teraz rząd 12 oraz 13 to są rzędy powtarzania, czyli znowu nic nie odejmujemy ani nie dodajemy, tylko przerabiamy pojedynczo każde oczko jednym półsłupkiem. Tutaj powinno być ich 24 właśnie w tych 2 kolejnych rzędach, czyli w rzędzie 12 oraz 13, więc spotykamy się na końcu rzędu 13 i pamiętamy, robimy pojedynczo w każdym oczku jeden półsłupek. Łącznie w rzędzie powinno być ich 24. Po tym powtarzaniu mamy rząd 14 i w rzędzie 14 odejmujemy znacznik zarzucony, przełożony. Pamiętamy, nitka robocza zawsze musi być pod znacznikiem, bo jak zrobimy to odwrotnie, to ten znacznik nie będzie jakby robił tego, co powinien, czyli nie będzie nam zaznaczał rzędów, a zniknie po prostu pod naszą włóczką pomiędzy nieś. Ok, w jaki sposób odejmujemy? Robimy 2 półsłupki zwykłe, hop, pierwszy, drugi, a dopiero trzecie oczko za przednią nitkę z czwartym oczkiem za przednią nitkę łączymy w jedno oczko, jednym półsłupkiem. I w taki sposób oczywiście odejmujemy do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak dalej. I spotykamy się na końcu tego rzędu, tam wtedy powinniśmy mieć 18 oczek. Ok, i tak jak wcześniej, znowu teraz robimy rzędy powtarzania, czyli kolejne 2 rzędy, w tym przypadku to jest 15 oraz 16, to są nasze rzędy powtarzania, czyli znowu robimy po jednym półsłupku w każdym oczku, tutaj powinno być ich 18, więc robimy
i spotykamy się na końcu rzędu 16. Hop, mamy to. Ostatni rząd przed nami i to jest też rząd odejmowania, czyli tutaj robimy teraz jeden półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączymy, odejmując i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli jeden półsłupek, odejmowanie, spotykamy się na końcu, wtedy powinno być tutaj 12 oczek. Ok, na końcu robimy oczko ścisłe, hopka, ściągamy i odliczamy odpowiednią ilość do przyszycia, czyli 2 razy obwijamy, czyli to jest tak, raz, tak żeby szło jednak nie po moim palcu, tylko tutaj, i 2 i kawałek dalej odcinamy, hopka i mamy. Wyjmujemy oczywiście tutaj szydełkiem w górę, ściągamy, wypełniamy i będziemy zaraz to przyszywać, ale zanim to jeszcze musimy zrobić łapki. Ja oczywiście pokażę jedną łapkę, ale łapek trzeba zrobić 4, więc bierzemy teraz czarną włóczkę do ręki. Wiem, że na czarnym nic nie widać, ale spokojnie, bo łapkę robi się praktycznie tak samo jak dużą część poroża. Czyli to jest tak naprawdę tylko Magic Ring z 6 i do 10 rzędu. Jedyna różnica jest taka, że po prostu pierwsze 4 rzędy są czarne, a od 5 rzędu zmienimy na brązowy kolor, taki jak ma ciałko całe nasz jelonek. Więc tak naprawdę nie ma co tutaj dużo tłumaczyć. Jeżeli tutaj jest Wam ciężko, możecie się cofnąć po prostu do poroża, gdzie też pokazuję, bo tak naprawdę ta duża część jest dokładnie taka sama jak łapka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja wiem, że tutaj to wygląda jakbym trzymała jedno czarne coś w ogóle i nic nie widać, ale mówię, tak jak już mówię, tutaj nic nie ma, jest Magic Ring z 6, później drugi, trzeci, czwarty rząd to po prostu powtarzanie po 6, a od 5 rzędu robimy po prostu jaśniejszym kolorem, czyli brązowym i ja pozwolę sobie już teraz przeskoczyć do właśnie tego rzędu, tam pokażę jak przejść kolorystycznie, no i co? I będziemy zszywać to wszystko. Ok, trzymam coś czarnego i brązową włóczkę. To jest właśnie część tej naszej łapki i tak naprawdę zmiana kolorów jest dokładnie w taki sam sposób zrobiona, jak robiliśmy to na samym początku przy głowie, więc ostatni po prostu półsłupek muszę tutaj spróć. Można też do połowy, jak da radę i po prostu bierzemy i teraz tak, połowę nabieram czarnego, a tutaj już ten drugi narzut jest z koloru brązowego i po prostu przerabiam dalej do rzędu 10. Hop. Zobaczcie, tutaj ładnie sobie już zarzucę znacznik i zaczynam robić już kolorem brązowym, czyli już będzie więcej tutaj widać. Nikt nie lubi dziergać z czarnego, ale jakoś nie wyobrażałam sobie kopytek innego koloru. Kopytek? Nie. Jelonki mają coś innego niż kopytka, nie? Raciczki, coś takiego. Raciczko, kopytka. Dobra. I przerabiamy tak do rzędu 10. I oczywiście robimy takie łapki 4 i zabieramy się za chwilę już za łączenie wszystkich części i skończenie tego naszego jelonka. Zobaczcie, od razu więcej widać. Czarny oczywiście już można odciąć, jego tu już więcej nie będzie nam potrzeba. No problemo. Zobaczcie, pozbyliśmy się czarnego i przerabiamy tak do rzędu 10 i tam się też spotykamy. Ok, mamy to. Na samym końcu robimy oczko ścisłe. Hop. I zostawiamy odpowiednią ilość włóczki do przyszycia, czyli sobie znowu obwijamy z 2 razy
i kawałek dalej odcinamy. Ja wiem, że tu się jej będzie wydawało tak mega, mega mało, ale uwierzcie mi, że tyle nam spokojnie starczy. Oczywiście znacznik też już wyjmujemy i łapki robimy razy 4. Hop. Hop. Tu jakiś zaplątał się. I wśród znaczników mam też ostatnie, więc mam już 4 łapki, poroże razy 2, uszy razy 2, żołędzie razy 2 i zaczynamy zszywać. Ok, mamy wszystkie części tutaj. Hop, 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 ja tu pokażę, no wszystkie. Tak naprawdę tutaj mam już połączony, zobaczcie, róg z żołędziem i on tak w dół sobie wisi, a spokojnie pokażę oczywiście, jak to zrobić. Zabrakło mi uszu. O, mamy ucho i gdzieś drugie się zaplątało. Dobra. W jaki sposób to łączymy? Oczywiście tutaj musi być jeszcze wypełnienie. O, dobra. Jest wypełnienie. I zaczynamy przyszywać. To jest tak. Możemy najpierw przyszyć wszystko do głowy i dopiero głowę do ciałka, ale dobrze jest sobie najpierw ustawić tą głowę jednak, sprawdzić, jak ona tu się łączy z tym ciałkiem, w którym miejscu, jak powinna być, aby później, pamiętamy, że to schowamy sobie tutaj, zobaczcie, pomiędzy, a dopiero później wszystko najlepiej sobie przyszyć do głowy. Ja oczywiście całego przyszywania nie będę Wam pokazywała, pokażę po prostu w danym miejscu, jak to zrobić, w jaki sposób, żeby połączenie było jak najlepsze. Rozdwaja mi się tutaj. Najważniejsze oczywiście połączenie ciałko-głowa. To jest najbardziej uciążliwy moment zazwyczaj. Nie przejmujcie się, jeżeli ta głowa zostanie przyszyta raz, drugi, trzeci i będzie cały czas poprawiana. To jest normalne, naprawdę. Dobrze sobie ją przyszpilkować, ale bez szpilek też sobie poradzimy. Pamiętamy, że najważniejsze, czyli chowamy to łączenie kolorów w tym miejscu, żeby tego nie było widać. I zaczynamy przyszywać. W jaki sposób? Pamiętamy, że raz idziemy tutaj pod jakby półsłupek, a raz idziemy, ja tu tak przykładowo pokażę, że raz jest tu, a raz jest tutaj pod oczkiem, albo może być od środka na zewnątrz, albo od zewnątrz do środka. Nie ma to większego znaczenia, no bo wyglądać będzie dokładnie samo, więc raz tu i łączymy sobie, pamiętając, żeby ułożyć po prostu ten kolor, zmianę koloru tutaj pod spodem. O, już bym miała krzywo, nie? Zobaczcie, tak najlepiej. W jaki sposób łączymy poroże? Żołędź na razie zostawiamy oddzielnie, a poroże sprawdzamy, układamy je w taki sposób, aby ta nitka, ostrość, aby ta nitka od zakończenia, zobaczcie, ułożyła nam się u góry, bo tu jest taka dłuższa część i dzięki temu poroże ułoży się bardziej w taki sposób, a nie będzie sterczało nam w górę. Oczywiście, jeżeli chcecie, może być tak to poroże. Nie ma problemu. Ja sobie ułożę je bardziej w taki sposób, po to właśnie, żeby mógł zwisać ten żołędź. Zobaczcie, żeby on sobie mógł tak później tutaj po boku zwisać. Pamiętamy, że pod porożem łączymy uszy oczywiście w tym miejscu w taki sposób, żeby odskoczyło. W taki sposób, żeby tutaj przylegało sobie to uszko tak trochę w dół. No i zostają nam jeszcze nóżki. Nóżki i łapki górne. I ostrość nie chce się złapać. Łapki górne w taki sposób, czyli tutaj trzeba wtedy połączyć jakby pomiędzy brzuszkiem a łapką, żeby ona się ułożyła, a dolne po prostu jakby na wprost mogą być też siedzące. Tutaj jest naprawdę mega dowolność, to jest, pamiętajcie, wasza maskotka, nie moja. Moja jest tutaj na stole, a wasza w jaki sposób będzie wyglądała, to już bardzo mocno zależy od was. Oczywiście na końcu jeszcze pokażę, w jaki sposób połączyć żołędzie. Wyszyjemy nos, wyszyjemy tutaj jeszcze takie ślady jelonkowe i wtedy dopiero będzie koniec, więc teraz zszywamy wszystko i spotykamy się, jak już będzie połączony. Ok, mamy zszytego tutaj już tego naszego jelonka. Dziwnie jeszcze wygląda bez nosa, ale zaraz będzie miał nos i połączymy oczywiście ten drugi żołędź. Bierzemy igłę
I bierzemy kawałek kordonka, aby najpierw przyłączyć tutaj już ten drugi żołędź. To nie jest zbyt skomplikowane, ale pokażę, w jaki sposób to robimy. To musi wyglądać tak, jakby ta nitka nam tutaj, zobaczcie, wisiała od góry, no ale ona nie wisi od góry, bo gdybyśmy po prostu to powiesili, no to nie będzie się, wiadomo, dobrze utrzymywać. Więc tak, wbijamy się w poroże, gdzieś tutaj na końcu, hop, zostawiamy z jednej strony taki spory kawałek, chociaż tak naprawdę to zostanie ucięte i przekładamy. Przekładam i jeszcze raz wbijam się dokładnie w to samo miejsce i z drugiej strony wychodzę dokładnie znowu w tym samym miejscu. Dzięki temu właśnie tworzymy tu taką linię, która będzie nam udawała, że to jest tak powieszone na porożu. Przebijamy tą część, którą mamy tutaj przez żołędź, hop, przez środek, zobaczcie. I tak naprawdę to jest tyle. Teraz bierzemy, przeciągamy to na taką wysokość, aby nam po prostu te dwa żołędzie się dobrze ułożyły. Hop. Oczywiście waga może mieć też nierówne tutaj, ale i co? I związujemy, robimy tutaj malutki supełeczek. Nie mogę tego podnieść, bo się rozwiązuje. Hop. Normalnie. Supełek. Teraz sprawdzamy, czy jest. Ja tak sobie wezmę, no nie, mam tutaj cały czas za nisko, więc będę musiała za chwilę to poprawić, ale dobra. I teraz, żeby ten supełek nam się schował, po prostu tutaj sobie wszystko przesuwamy, zobaczcie, i albo ten supełek schowa się tu w środku, albo w żołędziu, tak, zobaczcie. Biorę, przeciągam tutaj, o, on akurat teraz chce mi się tutaj gdzieś przeciągnąć w jakieś dziwne miejsce, o. Teraz będzie tu, ale chodzi o to, żeby go tak przesunąć, żeby on się po prostu gdzieś tutaj w środku schował. Jak teraz mam za dużo nitek, o, już praktycznie go tutaj nie widać. Mi się po prostu ciągną nitki, których nie obcięłam i ten żołędź sobie tutaj wisi. No u mnie aktualnie jest za nisko, bo źle ułożyłam, ale zobaczcie, no wisi jeden i drugi, tak naprawdę jak go puszczę. Ok, co jeszcze musimy tu zrobić? Tutaj zaraz zrobimy mu taką... no nie wiem jak to, takie futerko zrobimy mu jakby, zrobimy mu na brzuszku i zrobimy mu nosek, więc najpierw bierzemy tutaj brązowy do ręki. Tak naprawdę wystarczy niewielki kawałek, igiełka do tego i będziemy wyszywać tutaj takie kreski, które tutaj będą nam tworzyć taki wzór. To nie jest zbyt skomplikowane. Przebijamy się, możemy zacząć tutaj od tej brązowej, żeby one się łączyły. Hop, tu zostawiamy kawałek włóczki. A tak, tutaj wracając jeszcze do tego, bo zaraz przeskoczę za daleko. O co tu chodzi? Tu zostawiłam dwa końce od rogów, żeby pokazać Wam, jak je schować. Zobaczcie, one wychodzą dokładnie w tym samym miejscu. Teraz ja je wiążę w supełek raz i drugi raz i nawlekam igłę i przebijam w dwie różne strony. Hopka. Zobaczcie, wbijam się znowu w to samo miejsce i przebijam jedno w jedną stronę, tutaj drugie nawlekam tak samo. O, dobra. I przebijam zupełnie drugą stronę. Hop! I zniknęło. Tu jeszcze możemy ścisnąć i obcinamy. Napinam, obcinam i drugie tak samo. Napinam, obcinam. Tu jeszcze specjalnie zostawiłam jedną nitkę i ona jest po to, żeby pokazać Wam, w jaki sposób chowamy pojedynczą nitkę. Ojejku, coś chyba tną za oknem. Strasznie to słychać. Nitko, zobaczcie. No, nie wierzę. Rozdwoiła mi się? O, mam. Jak mamy jedną nitkę i chcemy ją tak samo schować, ale związać, żeby nam nie uciekła, zobaczcie, mam ją wbitą w jedno miejsce, zaraz mi tu ucieknie, o. Mam ją wbitą w jedno miejsce, przebijam się, wbijając się w to samo, gdzie wyszła obok, nawijam tą nitkę na igłę, hop,
żeby przeszła pod spodem. Przeciągam i ona tutaj tworzy taki miniaturowy supełek. Mam nadzieję, że to dość dobrze widać. I teraz znowu wbijam się w to pierwsze miejsce, przebijam się gdzieś indziej i ona się tutaj chowa i nie widać i jest jednocześnie przywiązane, schowane i nie widać tego, to nam nie ucieknie. O. I tak samo napinam, obcinam i nic się nie dzieje. Dobra, wracamy do tego, co mieliśmy tutaj robić z przodu. Przeciągamy na tyle, żeby tu kawałek sobie zostawić do przywiązania i zaczynamy. Nawlekamy oczywiście igłę i nitkę. Łączymy. Ok. Hop. I po prostu będziemy to przeszywać, czyli tu nic skomplikowanego nie ma. Zobaczcie. Biorę, przeciągam. No, zahaczyło mi się o ucho. I po prostu tworzę taki wzorek tutaj, żeby on gdzieś tak do nosa nam szedł. On nie musi być zupełnie idealnie regularny, bo to chodzi o taki wzór tutaj, żeby on powstał. I można to robić albo w taki sposób, albo kreski w przeciwnym kierunku, czyli albo równoległe, albo prostopadłe do brzegu naszego koloru. I zobaczcie, tu mogę z powrotem wrócić i no, teraz o łapkę mi się zahaczyło. Tak to jest, jak się robi to w powietrzu. No nie, ucho. O, zobaczcie. Hop, tu znowu. Tak w miarę równo. No, żebym o nic znowu nie zahaczyła. O. Hop. I znowu obok. I tutaj trochę przyspieszę. Na końcu wracamy oczywiście do tego miejsca jakby początkowego i robimy to samo co wcześniej, czyli znowu tutaj związujemy i chowamy. Ok, w taki sam sposób robimy sobie tutaj taki biały kołnierzyk. Ja sobie zaraz go zrobię i do Was wrócę. No dobra, został nam już tylko nos i będzie koniec. O, zobaczcie, jak dyndają tam. Wszystkie nitki aktualnie już pochowałam, więc bierzemy się za nos. Wbijamy sobie gdzieś tutaj włóczkę pod igłę, przepraszam, pod uchem i przebijamy się. O, zobaczcie, Magic Ring, drugie i za drugim rzędem. Oczywiście zostawiamy z tyłu do zszycia, związania. Co ja z tym zszyciem dzisiaj? I tworzymy nosek. W jaki sposób go tworzymy? Zobaczcie, wbijam się, hop i przebijam z powrotem. Zobaczmy wtedy, jaki kształt nam z tego wyjdzie. Ojejku, jejku. O, tu można właśnie sprawdzić, jaki to będzie kształt. Oj, chyba. Jak to wygląda? Może być? Jak zrobię tak? I jak zrobię tak? Co tu nam wyjdzie? Co ja dzisiaj mam tutaj z tym plątaniem? Wszystko mi się plącze. O. A? Jak? I jak to widzicie? Taki może być? No taki i go całego tutaj zakrywamy włóczką, więc trochę tego jest. Więc ja tutaj troszkę przyspieszę, a wy przeszywajcie tak jak ja. Delikatnie, nie za mocno i na końcu oczywiście jeszcze raz od góry można zrobić, tak żeby nam równo tutaj się ułożyło i wracamy do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. Nie napinamy, pamiętamy, żeby tutaj nic nie napiąć. O, tu można jeszcze delikatnie ułożyć, dorobić i co?
Od razu inaczej, prawda? Słodziak powstał. Przy oczach też można tutaj dorobić nitkami, czy to źrenice, źrenice, tu, białka, nie źrenice, nie chodziło mi o źrenice, czy też można lekko zrobić powieki nitką, to naprawdę tutaj, w jaki sposób, może nie robiąc tego nitką odpowiednią, popatrzcie, po prostu wystarczy dołożyć nitkę i ta nitka już zmienia tutaj ułożenie nawet oka. Zobaczcie, hop. I jak wygląda takie oczko od razu z taką nitką przyszytą. Od razu inaczej, od razu taki słodziak bardziej, nie? Więc to też można sobie zrobić. Tutaj dowolność, a ja tutaj szybko jeszcze schowam. I koniec! Koniec! Zakończone jest wszystko już. Zobaczcie, mamy wagę jelonka w bardzo, bardzo jesiennych kolorach, więc myślę, że idealnie tutaj waga nam się wbiła w te jesienne kolory, więc tutaj nawet mi się to udało. To co? Pochwalcie się oczywiście swoimi jelonkami, dajcie mi znać na Instagramie albo oczywiście na Facebooku. To co? Dzięki, że dziergałaś ze mną, dziergałaś, muszę jeszcze to powtórzyć. I co? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo zostały nam jeszcze 2 znaki zodiaku bodajże. Tak, no jeszcze w listopadzie i w grudniu będzie znak zodiaku, więc... A może w grudniu już nie? Ojejku, teraz się trochę zaplątałam. Nieważne. Na pewno pojawi się jeszcze Strzelec i Skorpion. Co najmniej, więc teraz mamy wrzesień, październik, listopad. Tak, to są chyba te 2, które właśnie tu brakują. To co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa! Oczywiście w razie pytań, zapomniałabym. W razie pytań, komentarze do waszej dyspozycji oraz tutaj Instagram, więc piszcie. I teraz się naprawdę żegnam. Pa!